Jedziemy zrobić coś, czego dawni my raczej by nie zrobili. Jedziemy na skatepark. I mam nadzieję nie tylko oglądać prosów, którzy tam śmigają, ale też wyciągnąć własne deski i spróbować swoich sił. I o tym też będzie ten odcinek. O próbowaniu rzeczy, których się boimy, ale które warto robić. Dostanęłam na cebuli. Idealnie. Z vanlife'owych tematów nieoczywistych. Dojechaliśmy właśnie na miejscówkę i idę sprawdzić aplikacją, stoimy równo czy stoimy nierówno. Bo spanie, gotowanie i w ogóle funkcjonowanie w przestrzeni, która jest pod kątem, jak pewnie możecie sobie wyobrazić, jest nie do końca przyjemne. No jest krzywo. Chociaż czekaj, może mi się coś zacięło. On się czasami zacina. Blisko wystarczająco. No dobra, jest git. Możemy sobie chwilę pogadać. Przed wyjazdem sprzedaliśmy bardzo dużo rzeczy, które nam zalegały w domach rodzinnych i bardzo chcieliśmy odzyskane pieniądze wydać na coś, co nam pozwoli określić tą podróż i jakoś tak wejść w nowy etap. No więc padło na deski. Co prawda nie umiemy na nich jeszcze jeździć, ale już sam fakt posiadania desek i wyciągania ich i próbowania wystawia nas na bardzo fajne sytuacje i jest fajnym pretekstem do poznawania super ludzi. Chcesz iść jeździć teraz, czy jeszcze nie? Nie, ja się boję na razie. Słuchajcie, my na tych deskach to dopiero naprawdę raczkujemy, także to jest sam początek i jak myślę sobie o tym, że miałbym wziąć tą deskę i wjechać na te góreczki i tak dalej, to wygląda dla mnie, jakbym miał od razu upaść i sobie rozbić głowę. Myślę, że przyjdziemy rano, ale na szczęście widzimy, że sporo ludzi też po prostu siedzi i ogląda, więc póki co wtopimy się w ten tłum, bo nawet już teraz z samochodu widzę, że obserwowanie tego, jak ci ludzie jeżdżą, jest całkiem przyjemne. Wąż z awokado skrada się po twoim jajku. Co robisz? Ładniej nie będzie, przykro mi. O tak, drugi raz. Ale tym razem się nie wysypało nic. Plan był taki, żeby wstać na wschód słońca, który tutaj wcale nie jest tak wcześnie, bo o 8:30 i pójść na skatepark, póki jeszcze nie będzie ludzi, żeby sobie trochę pojeździć, ale w sumie to zaspaliśmy na wschód słońca i na skateparku są już ludzie. Jak tak patrzę na zewnątrz, to robi się już tłum, więc coraz trudniej jest się zdecydować na to, żeby wyjść. Ale nie ma miękkiej gry i idziemy. Ej, halo? Mieliśmy iść na skatepark, co to jest? No bo jest to dużo ludzi już. Nie no, trochę sfrajerzyliśmy, szczerze mówiąc, bo mieliśmy pójść rano, jak nie było jeszcze ludzi, a teraz jak są tłumy, to się już trochę mija z celem i ja się jednak trochę boję wśród ludzi. Ale przeglądałam komentarze i wiadomości i tak stwierdziłam, że może to jest dobry moment, żeby się odnieść do kilku wątpliwości, które wydaje mi się, że sporo osób ma, a mianowicie do tego, czy w ogóle czujemy się tutaj bezpiecznie w Maroku. No więc bezpieczeństwo. Ja rozumiem wątpliwości. Mieliśmy nawet moment, w którym ja miałam taki moment zawahania, w którym nawet chciałam zrezygnować, bo jednak wiecie, to jest inna kultura, to jest inny kontynent, więc często pojawiają się wątpliwości na temat tego, czy w ogóle będziemy w stanie się dogadać z tymi ludźmi, czy będziemy się tutaj czuć dobrze. A czujemy się dobrze. Wydaje mi się, że świetnym przykładem takich interakcji jest nasza pierwsza realna sytuacja z lokalsem. Przyjechaliśmy na naszą pierwszą dziką miejscówkę w Maroku. Do nas przyjechał pan na motorku. Ten pan próbował się z nami dogadać po francusku. Było ciężko, ale mniej więcej się dogadaliśmy. Nie do końca wiedzieliśmy, co on od nas chce.
A on przyjechał, bo był ciekaw i chciał z nami pogadać. Nie chciał nam nic sprzedać, nie chciał niczego kupić, nie chciał nas oszukać, nie chciał nas nic zrobić i finalnie zaprosił nas do swojego domu, żebyśmy dołączyli i zjedli z nimi posiłek. I to był też moment, w którym my się trochę zawahaliśmy, czy w ogóle iść do tego domu, po czym zaczęliśmy czytać. Zaczęliśmy czytać w internecie o tym, jak gościnni są Marokańczycy i o tym, że to jest w ogóle totalnie coś normalnego, że Marokańczyk zaprasza cię do swojego domu po to, żeby po prostu zjeść razem posiłek i porozmawiać. Tak samo jak my czujemy pewien dystans na początku do ludzi, których nie znamy, tak samo oni są ciekawi nas. Coś, co mnie bardzo urzeka w tym kraju, to takie zwykłe interakcje międzyludzkie. Ta sytuacja z Sharifem, bo tak się nazywał ten pan, to było dokładnie to. I wynikiem tego było przepiękne doświadczenie i wyjechanie stamtąd objedzeni jedzeniem i zaopatrzeni jeszcze w wielkie pudło domowych ciasteczek. I wydaje mi się, że też dzięki temu, że wydarzyło się to tak wcześnie w naszej podróży, to też wyznaczyło trochę nasz vibe związany z tym, jak się czujemy w Maroku. Więc finalną oceną, którą ja wystawiam za siebie, nie wystawiam za ciebie, jest to, że ja się czuję w Maroku bezpiecznie. I wiecie, ja myślę, że tutaj obowiązują zasady takie, jak obowiązują na całym świecie. Oczywiście to też nie jest tak, że my tutaj nie boimy się niczego na totalnej chillerce, zostawiamy otwartego vana, ale tego otwartego vana nie zostawilibyśmy nigdzie. Nawet na własnym podwórku tak naprawdę. Nie chcemy wam tu za długo przynudzać, ale bardzo chcieliśmy się odnieść do tego tematu. Czujemy jakąś taką wewnętrzną potrzebę, żeby opowiedzieć o naszym doświadczeniu i jest nam tu bardzo dobrze i możemy sobie dalej eksplorować i zwiedzać ten piękny kraj i zabierać was z nami. Polecam. A teraz idziemy, bo poznaliśmy przed chwilą nowych sąsiadów. Idziemy spędzić czas na słońcu przez chwilę, a później zobaczymy. Your dog, man. This is my dog, yeah. Yes, so cool. Yeah. We played with him yesterday. He brought a stick to throw him. Yeah, he's Buziu. Vanlife'owa lekcja na dziś. Niczego nie planuj, spodziewaj się wszystkiego. Zahaczyłam. Mówiliśmy wcześniej dzisiaj, że nie poszliśmy na skatepark, bo jest za dużo ludzi i że chyba dzisiaj po prostu odpuścimy robienie rzeczy, których się boimy i że spędzimy sobie dzień na spokojnie. Ale okazało się, że poznaliśmy człowieka, który umie surfować i chce zabrać mnie i Monikę, której tu nie ma, bo nie chce być na filmach, ale Monikę, na surfa. Żebyśmy się pouczyły surfować. Więc tak, nie pójdę na skatepark, ale zaraz będę uczyła się surfować. Van life. Nazwijcie to wszechświatem, nazwijcie to zbiegiem okoliczności, nazwijcie to jakkolwiek chcecie, ale dla mnie bardzo fascynujące jest to, jak to działa, że jak zaczyna się robić rzeczy, to bardzo często zaczynamy zauważać więcej okazji i ja czasami mam wręcz wrażenie, że nie wiem, wszechświat podsyła mi okazję. Zwłaszcza w tej sytuacji jest to dla mnie bardzo ciekawe, bo od początku wiedzieliśmy, że ten odcinek będzie o robieniu rzeczy, których się boimy. I od już samego początku nagrywania spotykają nas sytuacje, które nas nie spotykają na co dzień. A robią takie sprawdzam, że rzeczywiście chcę robić rzeczy, których się boję. No więc robię. Jem mandarynkę i jadę uczyć się surfować. Muszę tylko na nowo rozkminić, jak ubrać piankę. And your goofy foot. So when you pop your right foot, do you know what foot to put the leash on? You ready? Stanęłam w desce, ale tak tylko na chwilę tym razem. Jak było? Jak Ci się podobało? Było ekstremalnie. Było męczące, siądę sobie. Myślę, że to powtórzę. Myślę, że wykupię sobie lekcje. Na początku myślałam, że nie będę wykupować żadnych lekcji, bo to jest dla mnie zbyt ekstremalne. Ale później Johnny mnie wziął na takie mniejsze falki jeszcze i tam raz poleciałam na fali i raz nie trzeba było mnie odpychać. Sama się cofałam i było spoko. Dalej uważam, że jest to bardzo ekstremalne i mamy bardzo dużą deskę, więc mi jest bardzo ciężko nią operować. Ale było fajnie. Cieszę się, że to zrobiłam. Pewnie wyglądam tragicznie, ale trudno. They don't have a feeling
And they are made with potatoes and potato starch. Kluski śląskie. They are so chewy when you eat them, but they're so delicious. Wróciliśmy przed chwilą nad oceanu i szykujemy dla wszystkich obiad. Piliśmy dużo zielonej fasolki, więc zrobimy polski obiad, żeby Johnny też mógł spróbować. Chociaż tak się odwdzięczymy za to, że miałam lekcję surfa za darmo. Więc robimy ziemniaki z zieloną fasolką, z jajkiem i Monika ma jeszcze ogórki kiszone, więc będzie to idealne połączenie. Jestem zmęczona. Trochę wykrakałam z tym nieplanowaniem i nieoczekiwaniem, bo kończy nam się gaz. To nie jest najmilsze. W imię nieogaru zaproponowaliśmy obiad, po czym pożyczaliśmy kuchenkę turystyczną. Ale jakoś to ogarniemy. Ja tutaj mieszam bułkę tartą i będzie pyszny obiadek. Oh, it looks like a big pile, but it's very soft and going quick. Okay, yeah. North and the South have these different, dude. Sorry. Co to jest za jakiś... Późno jest. Musimy iść spać, bo wstajemy w miarę rano, bo mamy do załatwienia trochę rzeczy. Idziemy spać, dobranoc, pa. Widzimy się za chwilę. Znaczy za kilka godzin, ale dla was to zaraz już, o. Witam was kolejnego dnia. Dzisiaj na śniadanie zjemy ziemniaczki, które zostały nam z wczoraj. Z serem, takim sztucznym. Dlatego, że kończy nam się gaz i nie bardzo możemy coś przysmażyć. Spróbuję przysmażyć te ziemniaki, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. By the way, sprawdziłem przed chwilą znowu i normalnie działa nam gaz tym razem, więc albo wczoraj się coś przytkało, albo się coś zepsuło, nie mam pojęcia. Ale nie będziemy w takim razie załatwiać dzisiaj gazu, skoro działa, bo nam się nie chce. Więc dajcie nam się zebrać, dojeść śniadanie i lecimy do miasta. Nie wiem, czy też tak macie, że jak już sobie znajdziecie jakieś outfity, które działają, to później są one noszone aż do bólu, bo ja tak mam, więc teraz non-stop chodzę w tych ogrodniczkach. W końcu, po 27 latach życia, nauczyłam się regularnego stosowania kremu z filtrem. Nie znam się na kosmetykach, więc nie wiem, czy go mogę polecić, ale mam SPF-a ze Skin 79. Pierwszy SPF, który mi nie zapycha skóry. Zobaczymy, co nam ten dzień przyniesie. Już nawet nie chcę mówić, co będziemy robić, bo ten vlog jest pełen w ogóle zwrotów akcji. Tak czy siak jedziemy do miasta, pozałatwiać kilka spraw i bierzemy was ze sobą. Tam na ciebie patrzę mocno. Pokaż paragon. Mamy zakupy zrobione, więc idziemy teraz zjeść. Czujemy się jak nastolatki przed imprezą. Nie będę mówić na głos dlaczego. Potrzebuję takosa w moim organizmie. Już. W środku? Wiesz, jaki to ma vibe? Jak paszteciki jakie domowe w Polsce. Barszczyk mógłbym do tego pić normalnie. Right tako lepsze czy zwykłe tako lepsze? Zwykłe tako lepsze. To już jest trochę przesada. Bartek robił test takosa, to ja zrobię test soczku. To jest soczek z papai, a to jest sok z awokado i z pomarańczy. Który lepszy? To jest w ogóle bardzo zimne, to jest chyba z lodem blendowane. Nie wyróżnia się to jakoś mocno jakimś konkretnym smakiem. Jest to dobre, słodkie, owocowe smoothie. Dobry deserek, ale nie wiem, który wolę. Dobrze się mieszają ze sobą, ale ja wolę ten, jest gęstszy. To jest trochę jakby pić zupę, słodką zupę z awokado i pomarańczy. Nie nagrywaliśmy zbyt wiele z Agadiru, a to dlatego, że dzisiaj Maroko nas trochę przeżuło i wypluło tym, jak głośne i jak intensywne jest. Odpuściliśmy nagrywanie, ale to nic, bo wrócimy na targ, na którym byliśmy i na którym kupiliśmy kubeczek. Taki bardziej fancy, bo rzeźbiony, nie tylko malowany. Udało się też kupić truskawki, tym razem za 10 zł za kilogram. Dajcie znać w komentarzu, czy pasowała wam taka forma. My cały czas szukamy tego, co najlepiej będzie nam się tworzyło. Czy to będą krótsze vlogi, czy to będą dłuższe vlogi, czy może takie bardziej informacyjne filmy jak ten tydzień temu. Także dajcie znać, jak wam się oglądało tego vloga. Będzie nam miło, jeśli zostawicie też łapkę w górę. A jeśli interesują was nasze dalsze przygody w Maroko i chcielibyście zobaczyć więcej, no to dajcie suba i na pewno dostaniecie wtedy info o kolejnych odcinkach. I widzimy się za tydzień.